Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Ostatnia nasza audycja była poświęcona pewnej szczególnej postaci, doktorowi Stanisławowi Breyerowi. Zrobiłem sobie taką małą pogadankę, w zasadzie to nie była pogadanka, tylko w zasadzie lektura, którą was, że tak powiem, uraczyłem, czyli czytałem takie opracowania dotyczące właśnie tej postaci autorstwa pani profesor Agaty Świeżowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrobiłem to akurat celowo, takie przybliżenie postaci doktora Stanisława Breyera, po to, żeby zrobić taki jakby wstęp do nowej audycji. Właśnie wiedzieli o tym już w 1937 roku. A o czym? No właśnie o czym? Otóż dr Stanisław Breyer napisał między innymi, bo napisał sporo książek, różnych publikacji wydał, pewną szczególną książkę wydaną w 1937 roku. Pozwolicie, że ją przeczytam tak, jak ona brzmi w oryginale. Nie jest długa. Na temat leczenia raka. Właśnie tu macie tytuł Leczenie raka e, środkami przyrodniczymi. Ciekawe pojęcie. I już w poprzedniej audycji, kiedy mówiliśmy o profesorze, o tym lekarzu, o tym, czym się zajmował, jaki miał sposób myślenia, w jaki sposób leczył ludzi, a był praktykującym lekarzem, owładniętym pewną misją, bardzo ciekawą misją i bardzo bliski jest mi ten lekarz. Więc wówczas, kiedy przybliżałem tę postać, to od razu pomyślałem, że to przybliżenie to będzie tylko wstępem do dzisiejszego naszego spotkania, do dzisiejszej naszej prelekcji. I zobaczycie w takim razie, bo przecież już wcześniej na moim kanale pojawiają się opracowania, prelekcje dotyczące nowotworów. Szczególnie jedna z prelekcji, nowotwory możemy dać radę. Więc zobaczcie, że nie oszalałem. Już przed II wojną światową byli w Polsce naprawdę wspaniali lekarze, którzy widzieli leczenie tej strasznej choroby, wiedzieli w jaki sposób i widzieli w odpowiedni sposób leczenie tej po prostu choroby. Nie leczenie objawów, nie metodą wytnij, otruj, spal, tylko zupełnie inaczej. Ale żeby nie przedłużać, kochani, zaraz udostępnię ekran i pozwolicie, że przeczytam wam po prostu tą książkę. Więc zobaczcie. Stanisław Breyer, Leczenie raka środkami przyrodniczymi. Kraków, wydanie Kraków, 1937 rok, nakładem autora, podana ulica i tak dalej, i tak dalej. Weźmy się za czytanie, czyli dr Stanisław Breyer, Leczenie raka środkami przyrodniczymi. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Leczenie raka środkami przyrodniczymi. Raki nazwano słusznie tajemnicą przyrody. Nie znamy bowiem dotychczas ani pierwotnej przyczyny raka, ani nie wiemy, jaką rolę odgrywa sam guz w przebiegu choroby, to jest, czy stanowi on właściwą istotę raka, czy też jest tylko przejawem ogólnego rakowego zatrucia. Rak nie jest podobny do żadnej innej choroby, jest dotychczas tajemnicą. Pomimo że zakres dostępnych dla nauki badań nad rakiem jest bardzo obszerny, obejmuje bowiem nie tylko raki samorodne, lecz także sztucznie przeszczepiane i drażnieniem skóry wywoływane, czyli tak zwane smołowanie, jak to nazywa dr Breyer. Istocie raka zdaje się doskonale odpowiadać powszechnie używana nazwa nowotwór, czyli nowy twór. Ja tutaj odejdę od tego, dlaczego? Dlatego, że nawet nie wiedząc, że istnieje taka książka, w mojej książce na temat nowotworów, no gdzieś mi się tutaj zapodziała, aha, właśnie mam tutaj, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, też pisałem w jednym rozdziale, że mamy do czynienia z nowym tworem. Każda narośl jakaś na szyi, na udach, czy gdzieś tam występująca, to jest nowotwór, nowy twór, jakaś nowa tkanka. Niektórzy to nazywają u nas na Podlasiu dzikim mięsem, tak zwana, więc nowy twór. Ale przechodzę do czytania.
Więc nowotwór, czyli nowy twór, rozwija się bowiem samodzielnie, autonomicznie, jest niejako buntem lepiej odżywionych komórek. Oj, przepraszam, tekst poleciał mi. W otoczeniu osłabionym. Każdy twór, czy to komórka, grupa komórek, organ, organizm, partia, naród, czy tak samo używa myśl, idea, uczucie, mają z natury skłonność do panowania, do przerostu, która to skłonność hamuje takie same własności posiadające otoczenie. Akcja, reakcja, działanie i przeciwdziałanie. Oto czynniki przywracające w ogólnym zmaganiu się sił względną harmonię. Komórki w zdrowym organizmie nie rozrastają się nadmiernie dlatego, ponieważ każda z nich znajduje się w zdrowym i silnym otoczeniu dostateczną zaporę. W ten sposób w ustawicznej walce utrzymuje się względna równowaga. Jeśli jednak organizm z jakichkolwiek przyczyn osłabnie, to wówczas owa harmonia zostaje zwichnięta. Jeśli na przykład znajdzie się gdziekolwiek grupa komórek z jakichkolwiek przyczyn, na przykład długotrwałego drażnienia, silniejsza, bardziej żywotna, lepiej w krew zaopatrzona, a o to przecież nie trudno, to wówczas dzieje się to samo, co w społeczeństwie, w którym na przykład pewna partia rozrasta się kosztem innych, mniej żywotnych. Owa to grupa silniejszych komórek, nie napotykając na opór otoczenia, tworzy raka. Ciekawe spostrzeżenie, prawda? Komórki tego nowego tworu nabywają własności silnego, szybkiego rozrostu i gdziekolwiek się przeniosą, tworzą przerzuty. Nawet zabite budzą w zdrowych komórkach ową nadmierną zachłanność. Podobnie ruchliwi członkowie politycznych partii zyskują zwolenników także poza swym głównym ogniskiem. Jakież to aktualne, słuchajcie, kochani. Zjawiska analogicznie występują wszędzie, także w życiu psychicznym, które zresztą nie może być przecież niczym innym jak wewnętrzną stroną jakiejś nieznanej, ponadmaterialnej istoty wszechrzeczy, przejawiającej się na wewnątrz świadomością, a na zewnątrz w formie tak zwanej materii, której właściwie jako takiej nie ma. Otóż w życiu psychicznym, przepraszam, napotykamy często tak zwane rozszczepienia i przerosty, gdy w psychice z jakichkolwiek przyczyn osłabionej spotężnieje na przykład poprzez nazbyt częste powtarzanie, pewna myśl, uczucie, idea, to wówczas może powstać psychiczny nowotwór, mogący doprowadzić nawet do rozszczepienia jaźni i wytworzenia nowych ośrodków świadomości. Przerywam na razie czytanie, a co, nie ma tak? Goebbelsowska prawda. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą, a wielcy dyktatorzy i ci mali dyktatorzy, a to nie posługują się przypadkiem kłamstwem wielokrotnie powtarzanym, aż wydaje nam się, że to nie może być kłamstwo. Zwłaszcza kłamstwo potężne, wydaje nam się, że no nie, aż tak nikt nie może kłamać, więc to musi być prawda. I to jest właśnie, doskonale dr Breyer o tym mówi, że to jest taki nowotwór psychiczno-umysłowy. Dalej czytamy doktora Breyera. Komórka rakowa niewiele różni się od normalnej, tak że ją nie zawsze można rozpoznać. Jest nieco od normalnej większa, zwłaszcza jądro, i ma nieco odmienne kształty. Zawiera więcej sody, wapnia, białka. Odznacza się odpornością i pełni funkcję taką, jaką pełniła macierzysta, na przykład wytwarza żółć i tak dalej. Guz rakowy tworzy na powierzchni skóry wypuklenie lub zagłębienie, później często owrzodzenie. Z początku jest twardy, niebolesny, bez objawów zapalnych, potem nadżera nerwy i naczynia, wreszcie ulega rozpadowi z powodu braku pożywienia. Ginie śmiercią głodową. Rozpad guza powoduje ogólne zatrucie, upadek sił, bezsenność, przygnębienie, cerę słomkowo-żółtą, bóle, objawy zwężenia, w rakach żołądkowych, wstręt do mięsa. Właśnie tutaj mówią, słuchajcie kochani, przerywam na razie, onkolodzy, dobrzy onkolodzy, którzy mówią, że jeżeli mamy nawet zabijać guza, guz jest duży, to musimy to robić powoli, dlatego że błyskawiczne rozpadanie się guza to powoduje zatrucie organizmu, czyli sepsę po prostu zwyczajnie. I co w takim razie, jeżeli mamy sepsę, ewentualnie możemy zastosować to, o czym mówi pan Jerzy Zięba.
askorbinian sodu, witamina C wlewy, które mają zapobiec sepsie, a nie, to jest leczenie raka. Przy okazji askorbinian sodu świetnie na przykład likwiduje, neutralizuje wolne rodniki, które powstają na przykład wtedy, kiedy stosuje się chemioterapię. Wracamy do doktora Breyera. Rakowe guzy stwierdza się dotykiem i promieniami X, czyli promieniowaniem rentgena. Do zdjęć rentgenowskich musi się wprowadzić do przewodu pokarmowego znaczne ilości bismutu lub papki barytowej, co niestety powoduje często znaczne i uporczywe zmiany w żołądku. Raka można rozpoznać także po charakterystycznych plamach na tęczówce. O, i tutaj się kłania, kochani, irydologia, czyli diagnostyka po prostu z oka najogólniej szeroko pojęta. A teraz pytanie, a czy to nie jest jakaś szarlataneria przypadkiem irydologia? Nie, nie jest to szarlataneria. Okazało się, że niemal każdej chorobie odpowiadają pewne zmiany w zabarwieniu tęczówki. Ta diagnoza z oczu nie jest jeszcze dotychczas uznaną za oficjalną medycynę. A jakże? Tym bardziej w XXI wieku. Zupełną pewność w rozpoznaniu raka daje jedynie badanie mikroskopowe, do czego jednak koniecznym jest tak niebezpieczne, bo pobudzające rozwój i zwiększające złośliwość raka wycięcie kawałka tkanki rakowej. I znowu mamy w tym potwierdzenie zasady niedrażnienia raka. A co u nas się robi? Biopsje. Ja w tej swojej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, piszę, daję świadectwa wielu, zwłaszcza kobiet, którym dokonywano biopsji piersi. Wiele z tych kobiet, bo to brałem akurat z Facebooka, z innych opracowań, już nie ma. Kobiety te już nie żyją. Mamografia, czyli ściskanie piersi, rozpad guza i tak dalej, i tak dalej. Dalej, czy rak jest chorobą lokalną czy ogólną? Dobre niekiedy wyniki osiągane wczesną operacją, badania osocza krwi zdają się świadczyć za lokalnym charakterem raka w okresach wczesnych. Jednak częste nawroty i przerzuty, nawet po operacjach wczesnych, przemawiają za charakterem ogólnym. Są nawet tacy, którzy uważają guzy rakowe za przejaw działania samoleczniczych sił organizmu, za pewien rodzaj oczyszczania z nadmiaru trucizn, analogicznego na przykład do wysypki w chorobach zakaźnych. Dzisiaj przecież wielu lekarzy świetnych o tym mówi. Doktor Jan Pokrywka, doktor Moritz i tak dalej. Zresztą pisze o tym w mojej książce. Mówi o tym samym lekarzy. Rak staje się w ostatnich czasach jedną z najgroźniejszych chorób. Słuchajcie, te słowa pisał dr Breyer w 1937 roku. A jaką mamy dzisiaj sytuację? Na koniec tej prelekcji jeszcze przypomnijmy sobie pewne informacje. Rak staje się w ostatnich czasach jedną z najgroźniejszych chorób. Śmiertelność z powodu raka jest większa niż suchot, czyli gruźlicy. W Europie wynosi około 10%, to jest 500 000 rocznie. Dzisiaj mamy znacznie więcej. Im wyższa cywilizacja, tym rak częstszy. Bardzo rzadko występuje wśród dzikich plemion Afryki. Widocznie więc rozwojowi raka sprzyjają ujemne strony cywilizacji, jak opilstwo, mięsożerstwo, fałszowanie artykułów spożywczych, pozbawione witamin, konserwy, walka o byt i tym podobne. Skąd my to znamy? Oni wiedzieli już w 1937 roku. Czy rak jest dziedziczny? Moment. Tego nie rozstrzygnęły badania dotychczasowe. Wiele faktów przemawia przeciw dziedziczeniu. Na przykład raki warg występujące nie częściej u rodzeństwa. Z drugiej strony istnieją rakowate rodziny, na przykład Napoleona Bonapartego, w której 6 najbliższych członków ją sam zmarli na raka. Nie jest to jednak dostateczny dowód dziedziczenia. Można bowiem przyjąć wrodzone lub nabyte osłabienie pewnych narządów usposabiające do raka. Co do zaraźliwości, to raczej należy przypuścić, że raki nie są zaraźliwe, jak świadczą badania małżeństw, pielęgniarek i tym podobne. Medycyna nie zna dotychczas bezpośredniej przyczyny powstawania raka, zna jedynie przyczyny wtórne. Raki powstają z reguły w organizmach osłabionych wiekiem, brakiem higieny, przebytymi chorobami i tym podobnie.
Usposobiają do raka długotrwałe sprawy zapalne, wrzody, przetoki, blizny, znamiona, niezłośliwe nowotwory, zapalenia i rozdarcia macicy, włókniaki, polipy, łuszczyca, ostre brzegi zębów, protezy. Bardzo wielką rolę w powstawaniu raków odgrywają drażniące pokarmy i napoje, jak alkohol, ostre przyprawy, nadmiar mięsa, zwłaszcza wędlin i bezwitaminowych konserw. Dlatego ta choroba tak szerzy się w zastraszający sposób w Anglii i Ameryce, gdzie spożywają bardzo wiele mięsa i konserw. Wielkie znaczenie przypisuje się nadmiarowi białka, które gnije w przewodzie pokarmowym i powoduje ogólne zatrucie. Oczywista oczywistość, słuchajcie, żeby powołać się na słowa pewnego demiurga. Przebiałczenie, za dużo białka zwierzęcego, za dużo serów, twarogów i mięsa. Oczywiste. Jeżeli to białko nie jest zrównoważone witaminami i minerałami, to tak, dr Breyer ma rację, gnije w naszych trzewiach, wywołując wszelkiego rodzaju stany zapalne. Wracamy do czytania. Wielką rolę w powstawaniu raka odgrywają wszelkiego rodzaju urazy. I tak raki języka powstają wskutek drażnienia tytuniem, raki warg wskutek długoletniego ucisku fajką, raki skóry pod wpływem parafiny, światła, raki powłok brzusznych u niektórych plemion murzyńskich wskutek noszenia na brzuchu ogrzewających piecyków. Nie wiem, co to są za piecyki, ale dr Breyer widocznie wiedział, o co chodzi. Podobnie działają smoła, asfalt, arszenik. Świadczą o tym także raki powstające na uchu królika pod wpływem smołowania. Okazało się przy tym, że raki te powstają tym łatwiej, im w gorszych warunkach pozostaje królik. Co do rakowych bakterii, to przypuszczamy, że jeśli nawet istnieją, to odgrywają rolę wtórną. Niektórzy przypuszczają istnienie nieznanych dotychczas przesączalnych drobnoustrojów rakowych, inni pośredniczącego gospodarza. Nasz Adamkiewicz, którego kankroid jest dotychczas wyrabiany, uważał rakowe komórki za rodzaj zwierząt, protozoa. Ależ słuchajcie, oczywiście, znowu powołam się na moją książkę, piszę tutaj o tym, że jest masa badań w tej chwili, które mówią, badań naukowych, które mówią, że nowotwory są wywoływane przez między innymi różnego rodzaju drobnoustroje, właśnie protozoa. Dalej czytamy doktora Breyera. Zmarły niedawno docent UJ dr B. Pieczenko wstrzykiwał zawiesinę zabitych rakowych komórek i otrzymywał z reguły raki, co świadczy przeciwko teorii bakteryjnej i ma znaczenie olbrzymie także w ocenie leczenia raków radem i rentgenem. Są nawet tacy, którzy dopatrują się w związku przyczynowego pomiędzy rakiem a promieniowaniem ziemi, prądami zaskórnej wody, czyli ciekami podziemnymi. Tu się zgadzamy z doktorem Breyerem absolutnie, znaczy ja się zgadzam. Cieki podziemne, po prostu promieniowanie tych cieków. Stąd zalecają rakowatym zmianę mieszkania lub sypialni. Mają istnieć domy, miejscowości, w których rak występuje endemicznie. Duży wpływ na powstawanie raka wywierają ujemne wpływy psychiczne, tak zresztą jak w wielu innych chorobach. Jedno jest pewnym, że aby zachorować, trzeba już poprzednio być chorym, to jest mieć organizm z innych przyczyn osłabiony. Nie znamy swoistych środków leczenia raka. Polega ono dotychczas niemal wyłącznie na wycinaniu lub wypalaniu guza. Operacje, rad, rentgen, środki żrące. Medycyna oficjalna uważa rakowe guzy za jedyne istotne zło, które na wszelki sposób usunąć należy, a na ogólny stan chorego mało zwraca uwagi. Z reguły chirurg dietę lekceważy, pozwala jeść wszystko i przez to przyczynia się w wysokim stopniu do powstawania nawrotów i przerzutów. Sądzimy, że rak właściwie nigdy nie jest chorobą lokalną, ponieważ jako nieotorbiony, wrastający w otoczenie, bierze od początku udział w ogólnym krążeniu, stąd tak częste przerzuty i nawroty. Przerzuty, czyli metastaza, która wywołuje ponad 90, prawie 95% przyczyn śmierci, a więc sam guz nie zabija człowieka, tylko metastaza, przerzuty nowotworowe.
A więc stąd tak częste przerzuty i nawroty nawet po wczesnych operacjach. Rakowe guzy porównują do owoców drzewa. Zerwanie owoców nie zniszczy rakowego drzewa, które tkwi korzeniami w całym organizmie. Raczej wzrost podnieci, jak podnieca obcinanie owoców. Jest możliwym, że operacja pozbawia raka koniecznego odpływu, który musi stworzyć na nowo. Słuchajcie, no po prostu słowa jak balsam na moją duszę. Dlaczego? Dlatego, że ja wielokrotnie też na szkoleniach powtarzam, zobaczcie, idziecie do lasu, znajdujecie prawdziwki, jakieś inne grzyby, wykręcacie te owocniki. Wy wiecie doskonale, że za 2-3 dni w tym samym miejscu będą następne grzyby. Dlaczego? Dlatego, że jest grzybnia. I wycięcie jednego owocnika po prostu spowoduje wzrost następnych, tak jak obcinanie, powiedzmy, gałązek krzewów powoduje ich jeszcze silniejsze rozkrzewianie się, silniejszy rozrost. Dalej czytamy doktora Breyera. Terapią mającą na celu zabicie raka wewnątrz organizmu są naświetlania radem, mezotorium, promieniami X. Nie wiem, co to jest mezotorium. Leczenie to wymaga wielkiego doświadczenia, ponieważ jak wiadomo, dawki nazbyt małe pobudzają raki do rozrostu. Nazbyt duże niszczą nie tylko raka, lecz także bliższe i dalsze otoczenie, co jest tym groźniejsze, im rak głębiej sięga. Naszym zdaniem zabijanie raka w głębi tkanek jest równie niebezpiecznym jak wstrzykiwanie zawiesiny z zabitych komórek rakowych. Nie ma zasadniczej różnicy, czy je zabijemy radem w organizmie, czy też wstrzykniemy zabite gotowaniem. Stąd najlepsze wyniki naświetlaniami uzyskujemy w rakach powierzchownych, naszym zdaniem nie tylko dlatego, że mniej są narażone na zniszczenie otaczające tkanki, lecz także dlatego, ponieważ w tych przypadkach istnieje mniejsza możliwość dostania się zabitych komórek do ogólnego obiegu. Dotyczy to także raków macicy, która jest tylko luźnie związaną z resztą organizmu. Leczenie naświetlaniami trwa długo, od roku do 1,5 roku. Małe dawki radu i rentgena działają pobudzająco tak na raka, jak i na otoczenie. Jest to fakt niesłychanie ważny i dotychczas niewyzyskany. Należy naświetlać wyłącznie dalsze otoczenie guza i cały organizm z zupełnym pominięciem samego guza. W ten sposób unikniemy pobudzenia guza do rozrostu, natomiast podniecimy całe otoczenie do energicznej samoobrony. Przytem w naświetlaniu nie stosujemy wcale niebezpiecznych i trudno dostępnych promieni X i radowych. Trzeba przede wszystkim wzmocnić cały organizm i pobudzić go do energicznej samoobrony odpowiednią dietą, higieną i środkami przyrodoleczniczymi. Boże błogosław Stanisława Breyera, można by powiedzieć. Autor niniejszej rozprawki stosuje tego rodzaju środki blisko od lat 40. W raku stosuje cały szereg środków indywidualnie dobranych. W leczeniu raka czynnikiem bardzo ważnym jest ciepło, podobnie jak w kile, przebiegające, jak wiadomo, łagodnie w klimacie gorącym. Należy unikać zimnych zabiegów, chłodnych mieszkań, przeziębienia. Stosować kąpiele słoneczne, elektryczne, skory dębowej, gliny. Słuchajcie, kochani, oczywiście można stosować glinę, tak zwaną białą glinkę lub zieloną glinkę, nawet do picia. Specjalną glinkę, autentycznie. Gliny zwykle gorące, parówki, nacierania, zawijania, okłady z gliny. A dlaczego glina? Dlatego, że glina zawiera masę krzemu. Masę krzemu. W odpowiednich przypadkach gimnastyka, głównie oddechowa, masaż, kręgarstwo. Oczywiście największe znaczenie ma dieta. Odpowiednia, dobrana w wysokim stopniu ułatwia wyleczenie. Powinna być umiarkowana, jak najmniej słona, witaminowa. Wszelkie tuczenie zawsze szkodzi. Unikać potraw słonych, wędzonych, kawy, kakao, czekolady, rosołów, mięsa, które niekiedy można podać, ale w małych ilościach. Do potraw dodawać surowizny, śmietany, śmietanki, ale nie dzisiejsze śmietany ze sklepów oczywiście, masła, soków owocowych, jarzynowych. Jarzynowych, kochani.
Jeśli surowizny powodują niedomagania żołądkowe, to je podać w małych ilościach. Wiemy bowiem, że bez witamin życie, a tym samym wyleczenie są niemożliwe. Chorzy z dobrym trawieniem mogą spożywać surowizny posiekane lub roztarte. Z podobnych przyczyn dobrze działa mieszkanie słoneczne, jeśli możliwe w domu drewnianym. Olbrzymie znaczenie w leczeniu raka ma codzienne wypróżnienie. Już sama dieta niesłona, witaminowa działa pod tym względem doskonale. O ile możności należy unikać wszelkich sztucznych środków przeczyszczających, zwłaszcza solnych, jak sól i woda gorzka, Carlsbadzka itd. Środki te powodują rychłe przyzwyczajenie i pogorszenie. Zresztą szkodzą jako takie, jak w ogóle wszelki nadmiar jakiejkolwiek soli. W obstrukcji należy stosować kolejno poniżej wymienione środki. O ile nie dadzą wyniku dostatecznego, należy dawkę powiększyć lub podawać na przemian kilka. Po pierwsze, ułatwiają wypróżnienie surowizny dodane do potraw. O ile chory ich nie znosi, to podać wyciśnięte soki. A metoda doktora Gersona, to co to takiego jest? Po drugie, suszone śliwki. Ależ oczywiście suszone śliwki. Suszone śliwki mogą być namoczone po kilka po śniadaniu lub po obiedzie. Doskonale działają w hemoroidach. Po trzecie, w ciągu nocy, o ile się budzimy, przepraszam, znowu przeskoczyłem, lub rano wypić po łyku małą szklankę zimnej wody. Oczywiście podstawowy, niezbędny zabieg prozdrowotny i higieniczny. Po czwarte, chleb czerstwy razowy, o ile go chory znosi. Unikać świeżego pieczywa. I dodam od siebie, oczywiście z tych dzisiejszych nawet naszych wysokoglutenowych pszenic, typu durum, twardych tak zwanych pszenic. Po piąte, młode zsiadłe mleko. Młode przeczyszcza, stare zatwardza. Jeśli chory nie znosi, to przyzwyczajać go po trochu. A zsiadłe mleko zawiera bakterie probiotyczne, które wpływają na naszą florę jelitową, na mikrobiotę jelitową pozytywnie, wybitnie pozytywnie. Zobaczcie, jakie piękne zdania. Po szóste, siemię lniane, niekonopne. Przed śniadaniem zalać pół małej łyżeczki, ewentualnie całą małą łyżeczkę siemienia 3 stołowymi łyżkami wrzącego mleka lub wody. Gdy ostygnie po godzinie i gdy ziarnka zmiękną, wypić razem z ziarnkami, nie gryząc. Po siódme, mleko drożdżowe do flaszki, najlepiej z gumowym korkiem, wlać 1 szklankę mleka. Jeśli gęste, dodać 1/2 wody, 1/5 wody, ponadto 1 małą łyżeczkę cukru i pół małej łyżeczki piekarskich drożdży. Postawić w cieple, wstrząsać co parę godzin i gdy sfermentuje, wypić. Młode przeczyszcza, stare zatwardza. No tutaj nie wiem, czy akurat drożdże byłyby dobre, dlatego że też pobudzają fermentację może jelit, ale faktem, że drożdże zawierają masę witamin, między innymi z grupy B. Po ósme, małe lewatywy z jednej szklanki chłodnej przygotowanej wody z dodatkiem 1 do 2 małych łyżeczek gliceryny lub glicerynowe czopki. To wszystko po to, żeby po prostu polepszyć wypróżnianie się. Po dziewiąte, wstrzyknąć do odbytu 1 lub 2 kieliszki oliwy lub lnianego oleju, który znakomicie działa w hemoroidach. Wstrzyknąć wówczas kieliszek przed i kieliszek po wypróżnieniu. Dziesiąte, w ostateczności przeczyszczające zioła lub proszek fiakierski. Nie wiem, co to jest, który działa w raku skutecznie, ponieważ zawiera siarkę. 11. Jeśli w jamie brzusznej nie ma ani guza, ani sprawy zapalnej, dobrze działa nacieranie suchą, ostrą szmatą brzucha lub masaż w kierunku wskazówek na zegarze, czyli rodzaj takiego masażu najprawdopodobniej visceralnego, czyli visceralnego trzewnego, po prostu masowanie brzucha, czyli masowanie jelit. Oczywiście guza i jego otoczenie masować nie wolno, ani robić pobudzających okładów. Do najskuteczniejszych środków raku należą lecznicze zioła. Do najczęściej stosowanych należy świętojańskie ziele, Hypericum perf, coś tam, fiołek wonny,
Autor przepisuje mieszanki dobrane indywidualnie, uwzględniając stan całego organizmu. Równocześnie stosuje tak zwane środki homeopatyczne w wysokich rozcieńczeniach, dobrane według zasady similia similibus, czyli podobne leczy, działa podobnie. Przepraszam, usta wysychają. Ciała bardzo rozcieńczone uzyskują nową formę energii, działają nie grubochemicznie, lecz katalitycznie przez samą swoją obecność, pobudzająco, regeneracyjnie. Oczywiście, że homeopatia tutaj, słuchajcie, kochani, jest jak najbardziej mm, sensowna, uzasadniona, dlatego że no, przeciwnicy mówią, no jak to może działać coś, co nic nie zawiera? Zawiera informację. Po prostu w roztworze jest informacja i tyle, ale na ten temat to jeszcze kiedyś się po prostu powiemy. Dalej, na przykład przestęp biały, mający powinowactwo chemiczne doopłucnej, to jest wywołujący w dużej dawce zapalne zmiany naopłucnej, w rozcieńczeniu homeopatycznym działa na tenże sam organ leczniczo. Środki homeopatyczne powinny być także indywidualnie do stanu całego organizmu dostosowane. Dobrze działa homeopatyczny rozczyn kwasu mrówkowego zastosowany podskórnie, równocześnie z innymi środkami homeopatycznymi ziołowymi. Zastrzyk robi się tylko raz na miesiąc. Kwas mrówkowy rozszczepia się przez rozcieńczenie i człon COOH krąży w krwi tygodniami i działa katalitycznie. Katalizatory homeopatyczne działają jak żywe fermenty. Fermenty, słuchajcie, to jest stara nazwa enzymów. Więc działają jak żywe fermenty, zwłaszcza jeśli równocześnie skórę, w której krążą, intensywnie naświetlamy. Światło i ciepło, działając na olbrzymią powierzchnię skóry, te 2 metry kwadratowe, podniecają liczne funkcje, wśród których znajdują się na pewno liczne nieznane. To działanie na skórę i krążące w krwi katalizatory uważamy za czynniki w leczeniu raka bardzo ważne. Ksiądz Knajp leczył raki promieniami słonecznymi i my idziemy w jego ślady. No, ksiądz Knajp, który był propagatorem leczenia też wodą, ale i też światłem. A więc my idziemy w jego ślady, stosując kąpiele słoneczne, witamina D3 inaczej, i analogicznie działające naświetlania sztuczne, unikając naświetlań niebezpiecznych i trudno dostępnych, jak rad i rentgen. Działanie na skórę potęgujemy na przykład stawiając co kilka dni zwykle suche bańki, coraz w inne miejsca, ale zawsze jak najdalej od guza. Bańki należą do zabiegów najbardziej na kuli ziemskich rozpowszechnionych. Działają jak autochemoterapia. Wessana w skórę przez bańkę krew ulega znacznym zmianom i powraca do organizmu jako lecznicza surowica. Podobnie działa silne, suche nacieranie całej powierzchni skóry, oczywiście z wyłączeniem otoczenia guza. Naciera się suchą, ostrą szmatą lub dość ostrą szczotką ze szczeciny. Naciera się skórę aż do wywołania przekrwienia, unikając jednak zdrapań naskórka. Kąpiele słoneczne muszą być robione ostrożnie i zawsze pod kierownictwem lekarza. Kochani, lekarza kompetentnego w danej dziedzinie, a więc lekarza, który się zna na przykład na światłolecznictwie. Aby zapobiec pooperacyjnym nawrotom raka, należy środki powyżej wymienione stosować po operacji przez dłuższy czas. Oczywiście dietę stale. Tyle książki doktora Stanisława Bryjera. Tu oczywiście jeszcze streszczenie. Nie jest długie, więc pozwolę sobie przeczytać. Operacja, jeszcze raz. Po pierwsze, operacje wypalanie promieniami nie dają odporności, która powstaje tylko w czynnej walce z chorobą. Stąd tak częste nawroty i przerzuty. Po drugie, niszczenie raka w głębi tkanek radem lub rentgenem powoduje rozpad tegoż i rozsianie drogą naczyń. Oczywiście jest metastaza, przerzuty do naczyń krwionośnych i te tak zwane komórki macierzyste nowotwory, ja to nazywam czasami zarodnikami, one sobie po prostu płyną, znajdują odpowiednie miejsce. Najpierw muszą wedrzeć się do tych naczyń krwionośnych, czyli zastosować biologiczne nożyce,
o czym mówiłem w jednej z moich prelekcji, duża prelekcja, nowotwory możemy dać radę, muszą nadciąć to naczynko, strawić je, dostać się do wnętrza, rozpływają się, gdy tylko się da, znajdują sobie odpowiednie miejsce, zasiedlają je i są przerzuty. Nie różni się ta metastaza, czyli rozpad i rozsianie, to niczym od wstrzykiwania zawiesiny zabitych rakowych komórek, które z reguły w doświadczeniach docenta Peczenki wywoływały raka. Po trzecie, względnie dobre wyniki w leczeniu powierzchownych raków radem i rentgenem zawdzięczamy mniejszemu uszkodzeniu i trudniejszemu zakażeniu otoczenia. Zresztą należałoby zbadać, jaki wpływ ma na proces leczniczy sama operacja i spalanie jako takie. A tu autor robił na sobie doświadczenia i raz spalił własne plecy, aż do bolesnego wrzodzenia i przekonał się, że zabieg ten wywarł doskonały wpływ na jego zdrowie. Udowodniono skuteczność samej operacji otwarcia jamy brzusznej w gruźlicy otrzewnej. Potwierdza nasze przypuszczenie także wielka popularność różnego rodzaju środków działających energicznie na skórę. Bańki, pryszczydła, silnie działające smarowania, gorące okłady, drażniące kąpiele, nawet bicie, które zaleca jeden z dawnych lekarzy jako środek bardzo skuteczny w sporym dziełku w całym szeregu chorób. Kochani, to może być bardzo kontrowersyjne, ale jest po prostu metoda wywoływania sztucznych infekcji. To jest na przykład metoda NIA doktora Ashkara, libańskiego fizyka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który znam go osobiście, bo spotkałem w 2008 roku go, byłem uczestnikiem wykładów doktora Ashkara, który został zaproszony przez doktora Jana Pokrywkę do Polanicy na takie 3-dniowe warsztaty. Ja tam z kolei miałem wykłady na temat pamięci wody i byli lekarze również obecni. Ja w ogóle napisałem artykuł, wymieniłem tam nazwiska tych lekarzy, a później byłem ścigany za wszelką cenę, bo ten mój artykuł powędrował, gdzieś tam zaczął wędrować w internecie. I po prostu ci lekarze spotkali się z wrogim przyjęciem swoich kolegów i kazali po prostu usunąć. Ja miałem prośbę od wielu ludzi, żeby usunąć ten artykuł albo przynajmniej wyciąć te wszystkie nazwiska tych wszystkich lekarzy. Ale ci lekarze, często chirurdzy, potwierdzali, że jest metoda wywoływania tak zwanej sztucznej infekcji, a więc na przykład wszczepia się w odpowiednim miejscu, no w takim miejscu niewidocznym za bardzo dla innych, niewielką ilość mleka pod skórę. To wywołuje infekcję, taki rodzaj obrzodzenia. Organizm się mobilizuje do zwalczania tej infekcji, przy okazji likwiduje inne stany chorobowe, do których już organizm był po prostu przyzwyczajony. A więc wywoływanie sztucznej infekcji, a więc jeżeli bicie, czy dokrwienie całego ciała i tak dalej, powoduje, czy bańki, miejscowe przekrwienie i to w ten sposób organizm się po prostu mobilizuje. Dalej. Czwarte, rad i rentgen mogłyby dawać dobre wyniki, lecz stosowane wyłącznie w małych dawkach, jako środek pobudzający i to bezwarunkowo nie nagłusza jego otoczenie. Wszak wiemy, że małe dawki pobudzają i powodują rozrost tegoż. Po piąte, wyniki trwałe dałyby tylko środki przyrodolecznicze, posługujące się samym organizmem i pobudzające go do energicznej samoobrony. Po szóste, przede wszystkim należy choremu zapewnić korzystne dla zdrowia warunki. Ciepłe, słoneczne mieszkanie, niesłone, umiarkowane, witaminowe pożywienie, spokój. Po siódme, należy wszystkie funkcje organizmu doprowadzić do normy, zwłaszcza wypróżnienie. Po ósme, należy energicznie działać na powierzchnię skóry z ominięciem guza i jego otoczenia. Po ósme, należy podać indywidualnie dobrane zioła i katalizatory homeopatyczne. Po dziewiąte, po ewentualnej operacji należy wzmocnić organizm powyżej wymienionymi środkami. Oczywiste. A ilu lekarzy onkologów mówi, nie dożywiać raka żadnymi suplementami. A ostatnio w Wyborczej był artykuł na temat właśnie jeden z profesorów, bardzo znany onkolog, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, mówił, ważne w terapii przeciwnowotworowej jest dożywienie ludzi, dożywienie pacjenta. Masa ludzi umiera po prostu z powodu głodu. Komórki umierają, są zagłodzone.
Dalej, po 10, autor oparł swe wnioski na blisko 40-letnich badaniach i własnym doświadczeniu i z całą stanowczością twierdzi, że tylko środki przyrodolecznicze, to jest naśladujące przyrodę w jej działaniu samoleczniczym, środki pobudzające sam organizm do energicznej samoobrony, wzmacniające, mogą dać wyniki trwałe, nawet w raku, oczywiście niezadawnionym. Jasnym jest bowiem, że jeśli rak rozwija się tylko w organizmach osłabionych, to i odwrotnie, wzmocnienie tegoż organizmu jest jedyną drogą uzyskania trwałego wyleczenia i odporności, chroniącej przed rychłym nawrotem. I jeszcze taka pewnie uwaga doktora Breyera. Rozprawka niniejsza wskazuje drogi, po których leczenie raka iść musi, nawet wówczas, gdyby się udało wykryć drobnoustroje rakowe i sposób ich niszczenia, jeśli chce osiągnąć odporność i zapobiec nawrotom. Środki przez nas wskazane mają znaczenie lecznicze i zapobiegawcze. Stosować je więc należy w tak zwanych stanach przedrakowych, a więc kiedy jest upadek sił bez widocznej przyczyny i tym podobne, w katarach żołądkowych połączonych z brakiem kwasu, w rakach początkowych i operowanych. I to jest, kochani, wszystko. Zatrzymuję już udostępnienie. Troszeczkę to trwało. Pozwolicie, że znowu się napiję. A więc bardzo ciekawa, przynajmniej z mojego punktu widzenia, praca. Nie wiem jak wasza, ale dokładnie to, o czym ja pisałem, między innymi w tej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. No, a zresztą, prawda, jest tutaj na tym tle. Dokładnie to jest to samo i wielu dobrych onkologów, którzy widzą szeroko, którzy nie zamykają się w metodach tylko wytnij, otruj, spal, mówi to samo. Działania przyrodolecznicze, czyli dzisiaj nie tylko zioła, bo mamy też problem z dostępem do ziół jakich, ale suplementacja, wzmacnianie organizmu. To, co mówi Jerzy Zięba. Jerzy, przy okazji pozdrawiam cię ponownie z mojej audycji. Nie ma takiej choroby jak nowotwór. Jest tylko jakieś niedomaganie systemu obronnego, układu immunologicznego, układu odpornościowego inaczej. Bo w każdym z nas mnożą się ciągle komórki nowotworowe. I jeżeli organizm jest mocny, poradzi sobie. Komórki NK killers, wielkie żarłoki, czyli tak zwane makrofagi i tak dalej, poradzą sobie pod warunkiem, że nie jesteśmy osłabieni. A kiedy jesteśmy osłabieni? Kiedy zjadamy nie pokarm, tylko jedzenie. Wielokrotnie powtarzam, że jedzenie może być przyjemnością, odżywianie jest koniecznością. Nasz układ odpornościowy musi być mocny. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co to jest ten układ odpornościowy i jak go budować, jest oddzielna audycja na temat układu odpornościowego. Znajdźcie to. Niedawno była opublikowana. Tym bardziej, że mamy straszliwą sytuację. Wszelkie, kochani, prognozy upadają. Było prognozowanie swego czasu, chyba w 2016 roku, że w 2024 będzie na świecie około 24 milionów zachorowań. Mamy 35 milionów zachorowań. W Polsce w tej chwili około 200 000, 190 do 200 000 nowych zachorowań rocznie, z tego 50% ludzi umiera, czyli około 90 do 100 000 ludzi rocznie umiera z powodu nowotworów i okazuje się, że mniej więcej w roku 2035 będzie to rocznie 300 000 zachorowań i zawsze te 50% będzie umierało, czyli około 140-150 tysięcy ludzi. Więc trzeba coś zacząć robić. Po to są również te audycje, żeby zmieniać świadomość, żebyśmy przestali ufać tym jedynie demiurgom, którzy uważają, że potrafią nas wyleczyć z nowotworu, że już została opracowana pigułka, że jest cudowna szczepionka na raka. Nie było, nie ma i nie będzie żadnej cudownej pigułki, nie będzie żadnej cudownej szczepionki. Nie będzie. Może się mylę, ale się nie mylę. Od razu powiem, jedyna nasza szczepionka, nasza pigułka
to zmiana samego siebie, naszej świadomości. Jeżeli zmienimy świadomość, to zmienimy nasze postępowanie, zacznijmy dbać o siebie. To, o czym dr Breyer mówił, w tych kilku po prostu punktach. Jest to rewelacyjne są stwierdzenia. Jak mamy dbać o siebie? Jeszcze w poprzedniej audycji o doktorze Breyerze, wróćcie do niej, tam było wymienionych kilka punktów, jak mamy dbać o siebie, jak zachować silną odporność, zdrowy organizm, którego nie ruszą żadne zagrożenia, żadne infekcje, najlepiej wymyślonymi nawet chorobami w tej chwili. Celowo czasami produkowanymi. Jakimiś bakteriami czy też wirusami, bo tak to jest dzisiaj. Opatentowane są te szczepy. Widziałem sam patenty amerykańskie. Kochani, na dzisiaj chyba dość, bo to długie było, nawet nie wiem dokładnie ile to trwało. Dziękuję, że żeście byli, że żeście wytrzymali. Myślę, że warto było zapoznać się z tą pracą doktora Stanisława Breyera. Pamiętajcie, 1937 rok. Wiedzieli o tym już w 1937 roku. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Trzymajcie się. Jak zwykle na koniec proszę o lajki, o suby, o komentarze, jakieś własne odniesienia. I chcę tylko powiedzieć, że są programy, ja taki program robię. W tej chwili mam też kilku takich ludzi, którzy mają problemy z nowotworami, dość poważne. I trzeba wspierać ich organizm i oni to robią. Bardzo rozbudowana suplementacja. Jeżeli ktoś ewentualnie chciałby więcej informacji, no to po prostu zawsze kontakt zamieszczam. Można do mnie pisać. Nie biorę żadnych pieniędzy za informacje, za pomoc, bo to no po prostu tak jest, że dzisiaj nowotwór to jest mój osobisty wróg też, tak prawdę mówiąc. Wszystkiego najlepszego życzę Wam do następnego spotkania. I już kończymy. Papatki.